Trzymam w ręku notatnik mojego taty. Jeden z notatników, jak widać jest ich tu wiele, które przywiozłam ze sobą do Stanów, do Oregonu, po jego śmierci. Tato miał zwyczaj notowania wszystkich ważnych i nieważnych faktów z jego życia, codziennie po prostu. Dostawał te kalendarze od swojej szwagierki, siostry mojej mamy, i był to rytuał. Każdego roku na święta Bożego Narodzenia musiała mu dostarczyć jeden kalendarz z taką dużą przestrzenią do robienia notatek. No i była tak zobligowana tym, bo zawsze jej mówił, że jeżeli nie dostarczy kalendarza, to będzie jego ostatni rok życia. Także ona bardzo się starała, a w Polsce wtedy nie było łatwo takich kalendarzy dostać. Teraz to jest każdy rodzaj, jaki tylko się chce, ale wtedy nie było. I ona dokładała starań, żeby taki kalendarz dla niego znaleźć. I tu mam właśnie w ręku teraz kalendarz z roku 1975, czyli bardzo stary. I znalazłam przypadkowo wycinek z gazety, który tato wkleił sobie do tego kalendarza przy dacie 18 sierpnia. A jest to wycinek dotyczący szkoły. Wydział Lalkarski w warszawskiej PWST. Z dniem 1 października utworzony zostaje w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej Warszawy Wydział Lalkarski z siedzibą w Białymstoku. Wydział prowadzić będzie 4-letnie studia magisterskie z systemem dziennym. Celem studiów jest przygotowanie aktora lalkarza do pracy w teatrze. I tutaj jest podane nawet, kiedy będą przyjęcia na pierwszy rok. W tej chwili studenci mojego taty z tego właśnie pierwszego roku to już stare dziadki i babcie pewnie. No, a wtedy to była obiecująca młodzież, pierwszy rok. I tutaj w tym samym kalendarzu, w dacie 22 września, jest taki zapis. 11 godzina, PWST. Godzinna rozmowa z Tadeuszem Łomnickim. Wyraziłem zgodę pełnienia funkcji dziekana wydziału przez najbliższy rok. 2 wykrzykniki. Jestem kopnięty w móżdżek. Czyli miał do tego ambiwalentne podejście, a potem ten wydział stał się jego oczkiem w głowie, wielką miłością i pasją. W następnych kalendarzach, właściwie prawie do końca jego życia, widzę wszędzie w zapiskach Białystok, Białystok, Białystok. Tutaj w kalendarzu z 1978 roku, czyli 3 lata po tym, jak został tylko na rok dziekanem, widzę w kwietniu, 20 kwietnia zapiski Krzysztof, czyli Krzysztof Rau. Uzgadnienia dotyczące planu studiów i kadry profesorskiej na rok przyszły. Z czego wynika, że niby pogodziłem się z dziekańskim losem. No i w ten sposób jego los związał się na zawsze z białostocką szkołą. Widzę tutaj w tych zapiskach masę właśnie spraw dotyczących szkoły, studiów, planów studiów i ludzi, którzy byli zatrudniani, i studentów, którzy już dawno pokończyli tą szkołę i teraz pracują może i w lalkarstwie, z ich ocenami i mojego taty notatkami, jak sobie dają radę. Tutaj na przykład mam wyniki niektórych osób z pierwszego roku i drugiego roku, sesja letnia, z jakimi wynikami kto kończył poszczególne jakieś fakultety. Rok drugi, na przykład interpretacja prozy i wiersza. A więc tutaj skrobiej, 5, niespodzianka. Natomiast słaby wynik dla Piotra. Nie powiem jakiego Piotra, może się sami domyślicie. Techniki wokalne. No, Ewa Polak dostała 5.
egzaminy z animacji i pacynki. A nawet tu jest, kto był w komisji egzaminacyjnej, kto egzaminował i oceny. Skiepko, Krasicka, Szarejko. 4,5 dostali wszyscy. A interpretacja prozy i wiersza. Skiepko i Witkiewicz 4,5. I tak dalej, i dalej. Widzimy tutaj na wszystkich stronach, jakie były egzaminy, jakie były tematy, jakie etiudy były zadawane studentom, nawet jakie sztuki były robione przez studentów i pod jego reżyserią. Też na temat teatru lalki i przygotowań do najrozmaitszych przedstawień, współpracy z Adamem Kilianem, który był jego wielkim przyjacielem. Na kartkach tych kalendarzy jest masę uwag na temat sztuki, na temat dekoracji, na temat muzyki. Jest to na pewno bardzo interesujący materiał do poczytania. Niestety nie zawsze mam na to czas, ale wracam do tych kalendarzy, szczególnie nie może na temat Białegostoku, bo to dla mnie osobiście nie jest aż tak bardzo fascynujące, ale do spraw związanych z naszym życiem osobistym, ponieważ tatuś notował wszystko dosłownie, więc nawet jaką zupę jadł na obiad. Więc jest to bardzo ciekawe, jak czasem teraz zastanawiam się, a co się działo na przykład, powiedzmy, dzisiaj jest 15 kwietnia w 1900, który to jest rok? 1995. No, na przykład moja mama o 9:00 pojechała do Łazienek, gdzie ma mieć miejsce rozmowa z Radiem BIS. Mama robiła Łazienki przy świecach. Była w tym bardzo zaangażowana. A tatuś oglądał w telewizji najciekawsze zakątki zachodniej Ameryki, Park Narodowy. Radio, muzyka dla władców, Handel. To słuchał, bo tatuś był strasznie lubił muzykę poważną i umierał z słuchawkami na uszach, słuchał Mahlera. Czytał pierwszy Cesarz Chin w tym momencie. Mama przyszła do domu i potem poszedł sobie na spacer po sadach, ale w tym dniu, akurat 15, był mróz i śnieg, mimo że to natura robi swoje. Tak, no więc na obiad był krupnik, drzemka, radio i tak dalej. Także mogę sobie wrócić do dowolnego dnia w dowolnym roku i znaleźć, co oni robili. Szczególnie jest to dla mnie ważne w tych latach, kiedy nie było mnie w Polsce, i także mogę śledzić ich życie z dnia na dzień i być jego uczestnikiem. Niestety nie byłam wtedy w Polsce, tylko mogę być myślą razem z nimi i wracać do nich. Także to jest dla mnie bardzo ważne i wzruszające. Też tato opisuje w swoich kalendarzach pobyt w Ameryce, bo przyjeżdżał tutaj do nas 4 razy. Nawet reżyserował w teatrze Tears of Joy, o czym powiem trochę później. I opisywał też swoje tutaj, co robił i jak się bawił z wnuczkiem, wszystkie sprawy związane z naszym domem, sprawy, o których zapomniałam, chociaż w nich uczestniczyłam, a w tej chwili sobie czasem przypominam, otwieram, mówię, o, to było wtedy, jak się dzieci bawiły, jak tutaj mojej przyjaciółki, synek i on razem rozrabiali. Są to bardzo fajne wspomnienia, mimo że bardzo lapidarne i bardzo w skrócie podane. Nie jest to taki typowy pamiętnik z opisami wszystkiego. Na przykład tutaj jest z 1990 roku, otwieram na lipiec i widzimy, zmontowałem kosiarkę. Także tatuś był bardzo dobry we wszystkim. Z pewną tremą uruchomiłem maszynę, ale o dziwo okazało się, że działa. Nie powoduje wypadku i kosi. Skosiłem trawnik, 2 wykrzykniki.
Rozpocząłem remont rozklekotanego krzesła stojącego w moim pokoju. Obiad, drzemka, roboty meblarskie. 2 bitwy morskie z admirałem Wnuczkiem, którego klęski przygnębiły tak bardzo, że musiałem go po męsku objechać, aby przywrócić do równowagi. No i tutaj jeszcze dalej, że ja byłam na spotkaniu z przyjaciółmi i o tym, jak przygotowujemy się do prób z teatrem Tears of Joy, w którym właśnie wtedy zaczął pracować. Ostatni kalendarz, pierwsza część kalendarza jest opisy jego wakacji z wnukiem, który już wtedy był nastolatkiem. A potem jest diagnoza choroby. Niestety był to rak i pobyt w szpitalu i diagnozę i rozmowy z lekarzami tatuś opisuje bardzo lapidarnie, bez żadnych dramatów i och mój Boże, teraz będę umierał, tylko raczej, że no, decyduje się nie na operację, która by pozostawiła go z jednym płucem i pod maszyną, bo drugie płuco było tak zajęte nikotyną, że nie mógłby żyć bez pomocy maszyny. Także się zdecydował, że nie będzie robił operacji. Ukrywali to przede mną z mamą i nawet tutaj w stronach tego kalendarzyka znajduję, że telefonowałam, dopytywałam się o jego zdrowie, a oni mi tutaj różne kłamstwa mówili, żeby mnie nie denerwować. No w końcu musieli powiedzieć prawdę. No i ostatnia strona tego kalendarza jest, wzięłam zły kalendarz oczywiście. Ostatnia strona tego kalendarza jest, chyba się kończy na 17, pogubiłam się w kalendarzach, na 17 października, na 15 października, w którym mój tato wrócił ze szpitala właśnie już z tą diagnozą. Jest zaznaczona rozmowa ze mną przez telefon 14 i dzień jak co dzień przebiegał, co czytał tego dnia, co oglądał w telewizji, lektura, dreptanie po domu, o tym, że moja mama pobiegła do jakichś zakonników pytać o zioła, prawdopodobnie starali się w jakieś alternatywne sposoby leczenia. I tutaj się zapiski urywają teleekspresem. Prawdopodobnie dalej poczuł się gorzej i został umieszczony w szpitalu onkologii na Ursynowie. Także reszta tych kartek już pozostaje pusta.